moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, kto rzeczywiście był prekursorem rasizmu na świecie. Wbrew temu, co się dzisiaj sądzi, to wcale nie w hitlerowskiej III Rzeszy narodziła się idea panowania białej rasy panów, tylko w Wielkiej Brytanii. Ten film pozwoli Państwu lepiej zrozumieć brytyjską politykę w dobie II wojny światowej. Budowane przez prawie 300 lat Imperium Brytyjskie w drugiej połowie XIX wieku zapewniło sobie niepodzielne panowanie na arenie międzynarodowej. Praktycznie we wszystkich zakątkach świata miało ono swoje kolonie, protektoraty, dominia lub terytoria od niego zależne. Do Imperium Brytyjskiego płynęły z całego świata surowce, szlachetne kruszce i pieniądze, a z kolei z imperium do kolonii eksportowano brytyjską organizację i jej zdobycze cywilizacyjne. Na straży brytyjskich interesów stały wojska kolonialne i potężna Royal Navy. Gdy w 1837 roku brytyjski tron objęła królowa Wiktoria, nastał prawdziwy złoty wiek dla Imperium Brytyjskiego, które stało się prawdziwym światowym hegemonem. Ważnym czynnikiem tej hegemonii była ideologia. Tak naprawdę była ona najważniejszą podporą brytyjskiego imperium. Jej najważniejszym elementem było przekonanie o tym, że biała rasa jest najbardziej wartościową rasą. Wszystkie inne rasy według tej ideologii były rasami niższymi. To przekonanie było szczególnie silne w kręgach brytyjskich elit, które wszystkie inne rasy uznawały za mało wartościowe. Dotyczyło to w szczególności rasy czarnej, uznawanej za najgorszą ze wszystkich. Z tych właśnie przyczyn brytyjskie elity uważały, że rasy te powinny zostać całkowicie podporządkowane rasie białej. Ale brytyjskie elity nie postrzegały białej rasy jako całkowicie jednolitej. Była w niej hierarchia. Anglosasi byli na samym szczycie tej hierarchii. Niżej od nich sytuowali się Francuzi i Niemcy. Natomiast Słowianie i Żydzi byli na samym jej końcu. Zanim zręby tego rozumowania zostały naukowo sformułowane, jego podstawy tkwiły głęboko w świadomości brytyjskich elit. Dopiero potem te przekonania zostały obudowane naukowo. W drugiej połowie XIX wieku brytyjscy uczeni uporządkowali problematykę rasową. Jeden z nich, Frederick Farrar, w 1866 roku dokonał uszeregowania wszystkich ras, dzieląc je na ucywilizowane, do których zaliczył oczywiście rasę białą, rasy częściowo ucywilizowane, do których zaliczył między innymi rasę żółtą i rasy zupełnie dzikie, do których zaliczył rasę czarną. Do ostatecznego uzasadnienia wyznawanego rasizmu posłużyły Brytyjczykom teorie dwóch naukowców, Herberta Spencera i Karola Darwina. Sformułowana przez Darwina teoria ewolucji mówiła, że pewne gatunki w przyrodzie są w stanie przeżyć dzięki większym zdolnościom adaptacyjnym i większej sprawności fizycznej. To właśnie ta teoria posłużyła do uzasadnienia najważniejszej tezy ideologii Imperium Brytyjskiego, mówiącej o wyższości białej rasy nad innymi rasami. Teorie Darwina pozwoliły również Brytyjczykom na ideologiczne uzasadnienie eksterminacji ludności tubylczej ich kolonii, co uznano za konieczność dziejową i nieodzowną drogę do cywilizacyjnego postępu. Ważną rolę w uzasadnieniu brytyjskiego rasizmu odegrały również teorie Herberta Spencera, który podobnie jak Darwin wyznawał pogląd, że w świecie społecznym zachodzi proces doboru naturalnego.
Spencer dowodził między innymi, że mogą przetrwać tylko społeczeństwa najlepiej dostosowane, a pozostałe społeczeństwa powinny wymrzeć. Dla wyznawców teorii Darwina i Spencera było oczywiste, że to Anglosasi mają do tego najlepsze predyspozycje. To właśnie z tego powodu Brytyjczycy nabrali wówczas całkowitej pewności, że nawet nauka uważa ich za istoty wyższe w stosunku do ludów i ras przez nich kolonizowanych. Wielu brytyjskich naukowców zastanawiało się również nad tym, co zrobić, aby jeszcze bardziej udoskonalić brytyjską rasę. Jednym z nich był Francis Galton, który dowodził, że istnieje możliwość dziedziczenia zarówno moralnych, jak i umysłowych cech przez ludzi w wyniku odpowiedniego doboru naturalnego. Jak głosił Galton, idzie zatem o to, aby Brytyjczycy zawierali małżeństwa wyłącznie w obrębie swojej rasy. Teorie Galtona zapoczątkowały eugenikę, dziedzinę, która miała pomóc w udoskonaleniu brytyjskiego społeczeństwa w przyszłości. To właśnie rasizm stał się najważniejszym elementem ideologii brytyjskiego imperium. Był obecny w retoryce jego administracji, jego polityce zagranicznej i w całej brytyjskiej przestrzeni publicznej. Był obecny nawet w brytyjskiej sztuce i literaturze. Największy pisarz wiktoriańskiej Anglii i późniejszy noblista Joseph Rudyard Kipling zapisał go znamiennymi słowami: dźwignij brzemię białego człowieka, wyślij najlepszych synów swej rasy, aby służyli na trudnym posterunku, ludom niespokojnym, dzikim, posępnym diabłom i dzieciom na poły. Czytając Kiplinga, Brytyjczycy znajdowali kolejne potwierdzenie tego, że to właśnie im pisane jest panowanie nad światem. Ale rasizm panował również powszechnie w brytyjskiej armii, która stała na straży interesów brytyjskiego imperium. Był wynoszony z brytyjskich akademii wojskowych i upowszechniany wśród zwykłych żołnierzy. To właśnie to sprawiło, że brytyjskie wojska kolonialne i ich dowódcy zachowywali się potem wobec tubylców w brytyjskich koloniach z niezwykłą bezwzględnością i okrucieństwem. Z takiego postępowania zasłynął najbardziej generał Horatio Herbert Kitchener, który w 1898 roku stanął na czele brytyjskiej ekspedycji, która stłumiła powstanie Mahdiego w afrykańskim Sudanie. Po zwycięstwie nad rebeliantami Mahdiego w bitwie pod Omdurmanem Kitchener zabronił pomocy rannym jeńcom, a potem kazał ich rozstrzelać. Na jego rozkaz sprofanowano również grób Mahdiego i wydobyto z niego zwłoki. Stało się to tylko po to, aby Kitchener mógł później szczycić się głową Mahdiego jako swoją zdobyczą wojenną. Nie inaczej postępowały brytyjskie wojska kolonialne podczas II wojny burskiej toczonej w latach 1899-1902 w Transwaalu i Oranii. W czasie tej wojny Brytyjczycy zorganizowali pierwsze na świecie obozy koncentracyjne, w których eksterminowano ludność burską. Kilkadziesiąt lat później brytyjskie doświadczenia z II wojny burskiej wykorzystano w hitlerowskich Niemczech. W czasach, gdy Brytyjczycy eksterminowali ludność tubylczą swoich kolonii, wyrosło całe pokolenie brytyjskich polityków, którzy działali w XX wieku z lordami Arturem Balfourem, Lloydem George'em i Winstonem Churchillem na czele. Żaden z nich nigdy zresztą nie ukrywał swojej niechęci wobec innych ras. Churchill pytał nawet retorycznie: dlaczego my, anglosaksoni, mamy przepraszać za to, że jesteśmy wyższą rasą? My po prostu jesteśmy wyższą rasą. Narastający w brytyjskim imperium rasizm zaowocował również wieloma innymi pomysłami, które
miały uporządkować sytuację rasową w rozległym brytyjskim imperium. Jednym z takich pomysłów było utworzenie Towarzystwa Higieny Rasy. Do tego towarzystwa należało wielu wpływowych brytyjskich polityków. Jednak gdy w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler i jego narodowo-socjalistyczna partia, nikt już nie zwracał uwagi na to, że ideologia III Rzeszy jest bliźniaczo podobna do ideologii brytyjskiego imperium. Nikt też nie zwracał uwagi na to, że Brytyjczycy jako pierwsi zaczęli uważać się za rasę panów, która powinna panować nad światem. W moim następnym filmie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadzania innowacji na moim kanale, zainicjuję cykl opowieści na temat powojennej historii Polski i Europy po II wojnie światowej. W pierwszym z filmów na ten temat opowiem Państwu o procesie budowy Republiki Federalnej Niemiec. Dowiecie się, na jakich elitach zachodni alianci oparli się, budując po wojnie nowe zachodnioniemieckie państwo. O tym nie przeczytacie w historycznych opracowaniach. Ten film zatytułowałem Republika Federalna Nazistów. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Państwu za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam Ius Memoriae, czyli prawo pamięci. Misją Ius Memoriae jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom kanału Zakazane Historie, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko oraz kantorinternetowy.pl. Zachęcam Państwa do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj. Lichwa to najnowsza książka autorstwa pani profesor Miry Modelskiej-Krycz, która ukazała się w grudniu ubiegłego roku nakładem wydawnictwa 3 Dom. Autorka snuje w niej swoją rodzinną historię, w której przewija się temat lichwy, paskudnej choroby trwającej przez wieki. Jej istotą zawsze było czerpanie korzyści ze słabszej pozycji finansowej dłużnika, co prowadziło do tego, że całe rodziny traciły swoje majątki i swoje szczęście. Autorka przekonuje, że ta choroba jeszcze się nie skończyła i trwa w najlepsze. Z tej książki dowiecie się, jak wygląda współczesna lichwa i do czego może ona nas zaprowadzić. I dlatego lichwę naprawdę warto przeczytać. Informacje odnośnie możliwości zakupu książki znajdziecie Państwo na stronie kanału Zakazane Historie.